Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe, które wykonam tradycyjnie, czyli sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania miesięczne z cyklu Wybierz kartę oraz co nowego przyjdzie na lato. Koniecznie sprawdzajcie, one gdzieś będą tutaj podlinkowane. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Lwy, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Tutaj jest paź monet. Osoba bardzo ciekawska, otwarta. Co do Was przychodzi, co się pojawia. A przychodzi dziesiątka mieczy. No tutaj może być lekki spadek sił, ale niekoniecznie. Niech ja rozłożę, że tak powiem kolokwialnie, całość kart, bo może będzie zupełnie inaczej. Może to jest po prostu Wasza postawa do pewnej sytuacji. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei paź mieczy i to jest troszeczkę przewrotne, ale myślę, że dosyć istotne. Zwłaszcza dla osób, które mają do czynienia z innymi osobami, które nie wiedzą, czego chcą, zabierają się jak pies do jeża, opóźniają pewne sprawy. Jak Wy się przedstawiacie w tym tygodniu? A Wy przedstawiacie się jako as kielichów. Bardzo ciekawe, słuchajcie. Wszystkie karty inne. No dobrze. Jaka będzie dla Was rada? Tutaj, słuchajcie, w radzie wypadła sama karta i weźmy ją. Jest to król pentakli, król monet, którego bardzo lubię i nie tylko dlatego, że jest to karta, która odpowiada mojemu trygonowi, czyli ziemi, a właściwie to bykowi, ale myślę, że ona jest bardzo istotna, zwłaszcza w odniesieniu do reszty Waszych kart. Istotna, jeśli chodzi o Wasz rozkład, bo tutaj ma być szacunek i ma być tak jakby pokazanie, że ten szacunek Wam się należy, że Wy tutaj jesteście autorytetami. Tutaj zwłaszcza dobry przekaz dla osób, które mają do czynienia z kimś, kto, jakby to powiedzieć, podważa ich autorytet, ich zdanie. Czego raczej nie robić, czego unikać? Unikać dwójki buław, czyli jakiegoś rozdroża, ale też nieszanowania swoich granic. Z przełożenia karta umiarkowania. I teraz tak. Ciekawy rozkład, nie powiem. Wydaje mi się, że jest tutaj dużo spokoju. Jest dosyć dużo emocji też, ale widzę, że na szczęście jest umiejętność nad nimi zapanowania. I myślę, że to może być stabilniejszy tydzień. Natomiast jeśli chodzi o siły fizyczne, to nie ukrywam, że może być lekki spadek, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu ostatnio było intensywnie, a taka jest kolej rzeczy. Zobaczcie, z przełożenia mamy kartę umiarkowania. Fantastycznie, bo ona tutaj mówi, że Wy potraficie złapać balans. Na szczęście. Pomiędzy tym właśnie wysiłkiem fizycznym a psychicznym. Pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Balans jest słowem klucz dla Was w tym tygodniu. Nawet jeśli tego balansu nie umiecie zachować, to musicie spróbować. I w momencie, kiedy czujecie, że już lekko opadają Wam siły lub powiedzmy brak Wam zaangażowania, to jest znak, żeby odpocząć i troszeczkę się wycofać z danej sytuacji.
W każdym razie umiarkowanie też może mówić tutaj o pokoju. No nie takim fizycznym, że jest pokój, prawda, w mieszkaniu czy w domu, ale raczej pokój pomiędzy dwoma stronami. Ale to na spokojnie. Zobaczcie, w ogólnej energii macie pazia monet, który jak najbardziej jest taki ciekawski, otwarty, stawia na innowacje, jest kreatywny i powiedziałbym w ten sposób. Być może nawet wy w tym tygodniu odpuszczacie sobie takiego control freaka, że tak powiem, takie skupianie się na kontrolowaniu wszystkiego, mimo że tego wszystkiego się nie da skontrolować, ale wy tak jakby to zauważycie w tym tygodniu i być może oddajecie pałeczkę osobom, które są dosyć kreatywne, po prostu zaufacie komuś, kto mógłby was lekko wyręczyć w pewnych sprawach, żeby po prostu wam było lżej. Jeśli chodzi o pazia monet, to on też może mówić o nowym, stabilnym początku i mi się wydaje, że tutaj chodzi o relację z kimś, z kim były ciche dni, albo po prostu z osobą, która, powiedzmy, ostatnio was ignorowała i teraz nagle się pojawia. Zobaczcie, przychodzi do was karta 10 mieczy i jasne, ona może być związana z pokonaniem, ale mi się wydaje, że lwy przestają kopać się z koniem, czy tam z końmi, czy z koniami. Słuchajcie, chodzi mi o to, że jeśli widzicie, że w pewnej sytuacji, w pewnej relacji coś nie działa, to po prostu odpuszczacie walkę i obserwujecie, jak ta sytuacja dalej się będzie rozwijała. Czyli na przykład, powiedzmy, ktoś łapie focha, nie odzywa się, czy ostatnio po prostu jest dosyć rozdrażniony. Odpuszczacie pomoc, odpuszczacie pytanie, wysyłanie wiadomości, dzwonienie. Niech ta osoba sobie coś przemyśli i odpocznie i dopiero wtedy tak naprawdę sama się do was zgłosi, czy powróci. I myślę, że to jest dosyć takie zdrowe podejście, ale tutaj też jest właśnie powiedziane, że w tym tygodniu w ogóle sobie coś odpuszczacie ku waszemu zdrowiu psychicznemu, które pamiętajcie, że są najważniejsze, że jest najważniejsze. Ale myślę, że tutaj balans jest złapany. Momento. Zobaczcie, musiałem się napić. Do przeszłości odchodzi paź mieczy i paź mieczy to jest osoba, która nie wie, czego chce, jest niezdecydowana, zabiera się jak pies do jeża, pojawia się i znika i jeśli macie do czynienia właśnie z takimi paziami mieczy, czyli śledzikami, to tutaj po prostu odpuszczacie. Dajecie im pole do popisu, niech oni się teraz starają. To jest wasza strategia i bardzo dobrze. Wam się po prostu nie chce grać w ich grę. Jeśli chodzi o pazia mieczy, to on też mówi o słomianym zapale i takiej drodze na skróty. Czyli odpuszczacie drogę na skróty i powierzacie na przykład pewne istotne sprawy osobom, które się na tym znają. Na przykład, jeśli chcę schudnąć, to nie robię tak, że nagle jem tylko i wyłącznie jeden posiłek dziennie, bo jest to droga na skróty, na przykład przez miesiąc, czy tam przez tydzień, a później znowu po tej na przykład jakiejś uroczystości, do której chcę schudnąć, już znowu wracam do swoich starych nawyków żywieniowych. Nie robię takiej drogi na skróty. Idę do specjalisty, czyli na przykład do dietetyka i proszę, żeby rozpisał mi moją dietę. Albo idę na fitness i staram się robić to regularnie, być może nie jakoś bardzo, że tak powiem, się przemęczając, ale włączając jakikolwiek ruch do swojego życia. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi i że z kimś to rezonuje. I teraz tak. Wy pokazujecie się jako as kielichów. Piękna karta, która mówi nie tylko o nowym początku związanym z miłością, z zauroczeniem, z zakochaniem się. Być może tak, do osób, które poszukują, to tutaj jest powiedziane, że w momencie, kiedy odpuścicie, to pojawi się właściwa osoba, która zawróci wam w głowach.
Natomiast tu jest pokazane, że wy jesteście bardzo skorzy w tym tygodniu do wybaczania, odpuszczania, machnięcia ręką i wydaje mi się, że takie bardziej luźne, powiem tak kolokwialnie, sprawy was w tym tygodniu interesują. Czyli tak jak wcześniej powiedziałem, coś, co jest takie ciężkie i wymaga od was ogromnego zaangażowania, być może oddajecie komuś innemu, żeby specjalista się tym zajął na przykład. Też jest powiedziane, że bardzo dobrze reagujecie na odpuszczenie sobie tego pazia mieczy ku swojemu zaskoczeniu i zadowoleniu. W Radzie jest król monet, który jest takim zdrowym egoistą i tutaj ktoś mi ostatnio zarzucił w komentarzach, że nie ma czegoś takiego jak zdrowy egoizm. No jest, bo tutaj chodzi o to, że wasze zdanie, wasze dobro, wasz komfort mają być najważniejsze. I nie chodzi o to, żeby tutaj tak negatywnie innym na siłę się sprzeciwiać lub być butnym i ich nie szanować. Chodzi bardziej o to, żeby innym się nie podkładać i żeby nie wybierać półśrodków tylko i wyłącznie dlatego, żeby komuś zrobić dobrze. Powiedzmy, remontujecie dom i ktoś wam doradza zrobienie innego koloru albo użycia innej farby, czy w ogóle tapety, dlatego, że będzie szybciej. No i wiadomo, mniej się narobią, prawda? A tutaj chodzi o to, żeby nie. Ja nie chcę takiej. Ja chcę tą, którą sobie wcześniej wymyśliłem. Płacę wam za pracę, prawda? Więc jeśli nie chcecie się tutaj narobić, to już nie jest mój problem. W Radzie ten król monet też mówi, żeby właśnie udać się do specjalisty. Osoby, która na czymś się zna i wtedy będzie wam trochę łatwiej przechodzić pewne rzeczy. Nawet nie chodzi o smutki czy depresję, bardziej właśnie chodzi o sprawy typu dieta, ćwiczenia, czy nie wiem, zgłosić się na korepetycję, jeśli ktoś potrzebuje. Czego nie robić, czego unikać? Karta dwójki buław i ona mówi o rozdrożu, ale też o takim troszeczkę braku zasad i granic. I o co tutaj chodzi? Żeby te granice mieć, żeby tych granic swoich pilnować i oczywiście nie pozwalać innym ich przekraczać, zwłaszcza takim osobom, które nie wiedzą, czego chcą, pojawiają się i znikają, wpływają na was, że tak powiem, bardzo emocjonalnie i tutaj są jakieś huśtawki emocji. Tego nie chcecie. Wy macie dążyć do spokoju i umiarkowania. Nie bez powodu ta karta pojawiła się z przełożenia. Pamiętajcie o balansie. Też, żeby nie było tak, że za dużo wkładacie zaangażowania i później, że tak powiem, spada wam bardzo poziom energii i motywacji i przestajecie w ogóle chcieć robić daną rzecz, bo wymaga od was za dużo zaangażowania. Tutaj też chodzi o to, żeby sobie dzielić pewne rzeczy. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Zachęcam do sprawdzania czytań, które już są na moim kanale z cyklu Wybierz kartę, czytań miesięcznych oraz co nowego przyjdzie w okresie letnim. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.